Skoro temat przyczepki sam się wywołał, to dzisiaj odcinek o kosztach, formalnościach związanych z zakupem przyczepki do samochodu osobowego. Zapraszam na nagranie. Żeby móc ściągać przyczepkę, trzeba mieć hak w samochodzie. Jeżeli macie hak, macie trochę prościej. Ja musiałem taki hak zamontować. Hak zamontowałem w firmie, która się tym specjalizuje. Oni od razu też sprzedają haki. Hak kosztował mnie 1700 zł, 400 zł kosztowała mnie wiązka 13 pin, 40 zł przejściówka z 13 pin na 7 pin. Jest to istotne, bo tego typu przyczepki mają 7 pin, przynajmniej w moim przypadku. Więc trzeba mieć to na uwadze, kiedy będziemy potem chcieli odebrać przyczepkę, żeby móc mieć podłączone oświetlenie. Kolejny wydatek to sam koszt montażu, chyba 1100 zł. Łącznie sam hak kosztował mnie z montażem 3290 zł bodajże. No więc tak, zawiozłem samochód tu rok temu, w maju mniej więcej kupowałem hak, w kwietniu, maju, jakoś tak na przełomie. Rano zawiozłem samochód, po południu samochód do odbioru. Odebrałem samochód z zamontowanym hakiem. Hak kupiłem sobie taki, że mogę go demontować lub zdemontować, jak tam mi wygodnie. Zostałem trochę nastraszony, że hak może wpływać na czujniki cofania, ale nie ma to żadnego wpływu, więc czasem jeżdżę z hakiem, czasem bez. Jak już mamy taki hak zamontowany, no to jedziemy do stacji kontroli, czyli tam, gdzie się normalnie robi przeglądy okresowe, żeby nam zbadali ten samochód pod kątem zamocowania tego haka, czy się wszystko jest ok, dostajemy zaświadczenie. To badanie techniczne kosztowało 35 zł. Z tym badaniem technicznym jedziemy do Urzędu Komunikacji, żeby nam wbili hak do dowodu. Wbijają nam hak do dowodu i mamy wtedy już możliwość ciągnięcia przyczepek. Wtedy już nawet bym mógł sobie wynajmować przyczepkę, no ale ja postanowiłem, że sobie ją kupię. Żeby kupić przyczepkę, no to znalazłem dealera gdzieś tutaj w okolicy. Miał tam te przyczepki na stanie. Jest to przyczepka firmy Marc Premium, jakaś niby. Dopuszczalna masa całkowita 750 kg, czyli mogę na zwykłe prawo jazdy ciągać taką przyczepkę bez żadnych tam dodatkowych uprawnień. Przyczepka dwuosiowa, DMC 750 kg, czyli tak naprawdę przyczepka waży 250 kg, czyli mogę przewozić na przyczepce pół tony. No bo tak to ta DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita. Przyczepka ma stelaż i plandekę. Ten stelaż będę musiał doprowadzić do jakiegoś stanu, może się uda ogarnąć. Szerokość przyczepki to 1,25 m, długość 2,70 m. Czyli takiej wielkości jest ta przyczepka. Coś jeszcze mogę tu o niej powiedzieć? No oczywiście ma oświetlenie, ma błotniki, 2 koła, całkiem spoko, no bo nawet jeżeli byśmy złapali gumę, no to nie musimy przekładać od razu koła, tylko możemy jechać dalej. Takie trochę, powiedzmy, ułatwienie. Więc przyczepka kosztowała mnie 6000 zł. Płacimy za przyczepkę, dostajemy fakturę, homologację i tak dalej. Tam wszystkie papiery, z tymi wszystkimi papierami musimy jechać do Urzędu Komunikacyjnego, zarejestrować tą przyczepkę, żeby móc ją potem odebrać. Musimy ją zarejestrować i mieć dowód rejestracyjny. Tam płacimy 120 zł. Oczywiście trzeba to wszystko tam załatwić. Dostajemy tablicę rejestracyjną, dostajemy dowód tymczasowy. I przyczepkę jeszcze musimy ubezpieczyć, czyli nie możemy jej jeszcze odebrać. Więc zawsze wokół urzędów komunikacyjnych jest jakiś ubezpieczyciel. Wszedłem do pierwszego z brzegu, kupiłem ubezpieczenie na rok, 57 zł. Więc już z dowodem rejestracyjnym, z OC i tablicą rejestracyjną możemy jechać odebrać przyczepkę, nie musimy robić żadnego przeglądu. Na podstawie papierów homologacyjnych mamy wbity do dowodu przegląd bezterminowy, czyli tam nie ma żadnego terminu, kiedy muszę kolejny raz robić przegląd. Przyczepki właśnie do DMC 750, które mogą ciągnąć samochody osobowe, nie wymagają corocznego okresowego przeglądu. No oczywiście jakby coś tam było uszkodzone, lampa, światło i tak dalej, no to dostaniemy pewnie mandat i wtedy pewnie zostaniemy wysłani do przeglądu technicznego, ale tak generalnie nie musimy tego robić co roku. Patrząc na te wszystkie kroki, to mniej więcej się to rozchodzi tak, że musimy zamontować hak, odebrać ten samochód, jechać, zrobić wbicie haka, czyli najpierw przegląd, potem urząd komunikacyjny. Mamy hak wbity, jedziemy kupić przyczepkę, kupujemy przyczepkę, jedziemy do Urzędu Komunikacyjnego po tablicę rejestracyjną, dowód rejestracyjny, po drodze robimy ubezpieczenie przyczepki i możemy na końcu jechać finalnie odebrać naszą ukochaną przyczepkę. Trochę tych kroków jest. Procedury się podjąłem rok temu w maju, znaczy w kwietniu, myślę, że w połowie kwietnia, a skończyłem chyba jakoś 12 maja. Teraz Wam pokażę też, w jaki sposób w pojedynkę właściwie podniosłem tą przyczepkę w miarę bezpieczny sposób, tak żeby jej nie uszkodzić jeszcze bardziej. Myślę, że mi się to udało i może komuś się to kiedyś przydać. Jak bezpiecznie postawić przyczepkę? Zaczynam od demontażu błotników. Następnie robię taką konstrukcję z 4 kantówek, w sumie z 3. Jedna będzie kantówką czołową, przykręconą na 3
długie kręty ciesielskie. Ma nam to zabezpieczyć koła oraz posłuży o zaparcie się o grunt przyczepki, tak żeby się nie uszkodziła. Do tego dwie linki holownicze 4-metrowe zaczepiam i tu jeszcze na koniec długa łata, tak żeby zabezpieczyć nam, żeby przyczepka nie przeturlała się na drugą stronę. Czyli widzieliście, dosyć sporo kroków trzeba podjąć, załatwić formalności, żeby taką przyczepkę sobie nabyć. Koszt mnie wyniósł, myślę, że około 10 000 złotych, ale mam własną przyczepkę, która się wywróciła. To tyle z mojej strony. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!